Kilka wiadomości, jednych dobrych, drugich złych, z rynku nieruchomości, a to, czy to są dobre, czy złe, to zależy też od tego, kto interpretuje i na co patrzy. Możemy powiedzieć, że w budownictwie mamy krach, ale niektórzy powiedzą, że jest odbicie. Niektórzy mówią, że kredyty mieszkaniowe są na dnie, a niektórzy widzą światełko w tunelu. Jakie są tego skutki? Porozmawiamy o tym w tej audycji. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, no to oczywiście zapraszam, subskrybuj ten kanał. Tutaj znajdziesz sporo różnych informacji na temat właśnie rynku nieruchomości, trendów, tego co się dzieje. Zachęcam też do korzystania z audycji dla wspierających, bo tam są dodatkowe materiały. Aby opowiedzieć o tym krachu w budownictwie i co z niego może wyniknąć, posłużę się danymi, najświeższymi danymi z GUS-u oraz również danymi z BIK-u, z Biura Informacji Kredytowej, bo są one ciekawe. Od razu też powiem, że jest takie dosyć ciekawe, nowe zjawisko, przynajmniej ja już parę razy się z taką postawą spotkałem. Oczywiście ja znam tylko fragment rynku i nie mogę powiedzieć, że wszyscy ludzie robią tak jak ci, którzy mi mówią, że tak zrobią, ale jednak skoro już ileś osób spotkałem, które mówią, że one poczekają z wzięciem kredytu na ten obiecany bezpieczny kredyt 2% lub też wręcz na obietnice wyborcze, no to chyba będą musieli dłużej poczekać. Zresztą zobaczymy, czy te kredyty się sprawdzą i czy faktycznie powstaną. I oni mają zamiar czekać. Skoro ileś osób tak mówi, nie wiem, może wyście również spotkali takie osoby tak mówiące, być może takie zjawisko jest. Tylko jak one tak będą czekały na ten kredyt, to czego się mogą doczekać? Bo tak jak powiedziałem, zawsze wiadomości są dla jednych dobre, dla drugich złe. Czasami są dobre dla posiadaczy mieszkań lub deweloperów, a czasami złe dla tych, którzy chcą kupić, bo kupują drożej, a czasami jest to dokładnie odwrotnie. Wydawałoby się, że teraz jest rynek kupującego i to w jakimś stopniu jest prawda. Ale przejdźmy do tych danych z rynku budownictwa najpierw. No wreszcie widzimy, że spadła ilość mieszkań oddanych do użytku w 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, ale te dane zostawiam na boku, bo one nie są na tyle istotne, to są dane po prostu historyczne. Oddaje się budynki, których budowę rozpoczęto dawno temu. Czasami w ogóle sprzedaż tych mieszkań, szczególnie u deweloperów, została zakontraktowana dawno temu, więc jest to jak gdyby obraz tego, co było w przyszłości. Natomiast co dzieje się ciekawego w pozwoleniach na budowę i w budowach rozpoczynanych, bo to nam mówi o tym, jak będzie wyglądał rynek przyszły. Spójrzmy się na pozwolenia na budowę. W budownictwie indywidualnym i w budownictwie tym przeznaczonym na sprzedaż i wynajem, czyli deweloperskim, te pozostałe formy budownictwa spółdzielcze, komunalne, czynszowe, one są tak niewielkie, tak niewiele mieszkań jest oddawanych, że nie mają specjalnego znaczenia. No i co tu widzimy na tym wykresie? Widzimy, że spadek, jeżeli patrzymy rok do roku, lutego 2023 do lutego 2022, to w lutym 2023 rozpoczęto tylko odpowiednio albo 64, albo 61% tego, co kiedyś. A za całe 2 miesiące roku 2023, no to te spadki wynoszą odpowiednio 68 i 62%. Ale jest małe światełko w tunelu, bo w lutym wystąpiono o troszeczkę więcej pozwoleń niż to zrobiono w styczniu 2023 roku. Czy to jest światełko w tunelu? Do tego zaraz przejdę, bo też pokażę Wam wykres, ale mogę od razu zdradzić, że tak zazwyczaj jest, że po prostu częściej występowano o pozwolenia w lutym niż w styczniu, który jest takim często jeszcze okresem, kiedy śpimy po świętach. Jak to wygląda natomiast z budowami rozpoczętymi? Patrząc się na mieszkania, których budowę rozpoczęto, od razu zauważymy, że w lutym 2023 roku rozpoczęto tylko
58% tego, co rozpoczęto w 2023, to dotyczy deweloperów, a w budownictwie indywidualnym prawie 64%, czyli spadki o ponad 30 lub ponad 40% odpowiednio. Tak samo wyglądają zresztą spadki za dwa pierwsze miesiące. Tutaj to załamanie rynku jest trochę mniej widoczne, no ale mamy ten pozytyw znowu. W lutym rozpoczęto o ponad 10, 11 nawet procent więcej budów niż robiono to w styczniu 2023 roku. Czy to jest optymistyczne? No na pewno jest. Wszyscy mogą powiedzieć, że to jest jakieś światełko w tunelu, bo widzimy już na tym wykresie ta taka szara linia z czerwonymi kropeczkami na końcu. To jest wykres budów właśnie rozpoczynanych, a ta zielona linia to jest wykres budów, o których pozwolenie wystąpiono. To widać tu na końcu gdzieś takie odbicie, ale zobaczcie, ciągle jesteśmy bardzo nisko. Bardzo nisko jesteśmy w tym wszystkim i to budownictwo, te budowy teraz tak nisko stojące i te małe pozwolenia i te małe ilości budów rozpoczynanych, a zauważcie zresztą, że w ogóle zawsze jest w Polsce tak, że, no, czy prawie zawsze, że ilość pozwoleń jest znacząco wyższa niż ilość rozpoczynanych budów. To znaczy, że niektórzy uzyskują pozwolenia, po prostu później budowy nie rozpoczynają. Ale ta niewielka ilość budów rozpoczętych przełoży się na 2 lata, za 2 lata na niższą podaż u deweloperów. Pewnie za też parę, trochę więcej lat, bo budowy indywidualne trwają dłużej, na mniejszą ilość budów tych indywidualnych oddanych. To jest istotne, szczególnie ci deweloperzy są istotni, bo to oznacza, że nie będzie podaży mieszkań. A tymczasem jak to wygląda z kredytami, to też warto spojrzeć. Spójrzmy się. Dane popytu na kredyty mieszkaniowe, ta czerwona linia to jest popyt. To są ludzie, którzy złożyli wniosek o kredyt. Ta taka szara, przerwana linia to są ci, którzy ten kredyt dostali. No, widzimy, że jedna linia jakby nadąża za drugą, te szczyty są przesunięte, to naturalne, no bo rozpatrywanie kredytu trwa jakiś czas, powiedzmy zwykle tak około 2 miesięcy, teraz często taka procedura zajmuje, ale to oznacza też tu na końcu ten wzrost, że nagle wiele osób postanowiło wystąpić o kredyt. Oceniło swoją zdolność kredytową lepiej. Czy ten kredyt dostają? No, z tym wygląda trochę gorzej. Niekoniecznie ten kredyt dostają, ale są takimi optymistami. Ale jak powiedziałem, jest też spora grupa, która czeka. I teraz może dojść do takiej sytuacji, że ta niska podaż mieszkań, niska ilość rozpoczynanych budów będzie oznaczała również małą podaż ofert za kilka miesięcy, pod koniec tego roku, a wtedy być może podkreślam, zadziała już program tego taniego kredytu i ludzie ci z tym tanim kredytem, ci, którzy będą liczyli na ten tani kredyt, będą chcieli coś kupić, będą chcieli niekoniecznie kupić mieszkanie już i zamieszkać, ale też będą chcieli, posługując się taką możliwością kredytu, zarezerwować mieszkanie właśnie u dewelopera. I co się może stać? Może się stać, że oni odkładając swoją decyzję o wzięciu kredytu, trafią na małą podaż mieszkań, co może spowodować wzrost po prostu cen mieszkań, bo nie dziwiłbym się, gdyby taką sytuację deweloperzy wykorzystali. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć, bo trzeba też pamiętać, że jednak zapaść w tych kredytach to są dane o udzielonych kredytach. Nie ma jeszcze danych takich zbiorczych za luty o udzielonych kredytach. BIG takich danych jeszcze nie podaje, ale zobaczcie, widać też to na końcu takie odbicie, ale tak naprawdę ta ilość kredytów ogólnie rzecz biorąc spada. Jest niewielka, sprzedaż też spada. I porównajcie sobie ze szczytem, gdzie byliśmy kiedyś,
a gdzie jesteśmy teraz. Ten popyt na kredyty znacznie zmalał, no ale programy rządowe mogą nakręcić ożywienie. Zobaczymy, jak będzie. Tym bardziej, że mamy w ogóle do czynienia z różnymi rzeczami dziwnymi w świecie bankowym też. Przecież słyszeliśmy o bankructwach banków amerykańskich, ale także i banków szwajcarskich. Czym takie bankructwa są podyktowane? No czasami po prostu nierozsądną polityką kredytową. Zobaczymy. Słuchajcie, bardzo ciekawią mnie Wasze opinie. Jeżeli jesteście deweloperami, to czy zaczynacie już coś budować, czy ruszacie z budowami, czy też bierzecie jeszcze na przeczekanie. Jeżeli chcecie kupić mieszkanie, to bardzo jestem ciekaw, ilu z Was czeka i liczy, że ten bezpieczny, tani kredyt wejdzie. Czy faktycznie odkładacie swoje decyzje zakupowe? No to byłoby bardzo ciekawe poznać Wasze zdanie, bo z jednej strony taka decyzja wydaje się racjonalna, poczekać też na lepszą ofertę kredytów ze stałą stopą, ale właśnie co się stanie, jeżeli wszyscy tak zrobią? To zawsze jest do zastanowienia. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też do korzystania ze szkoleń na Cement24, gdzie się sporo dowiecie o obrocie. Zachęcam i będzie nam miło, jeżeli będziecie wspierali nasz kanał, bo w zamian za to wsparcie, tam kilka groszy, dosłownie kilka złotych, dostajecie dostęp do bardzo dużej ilości ciekawych filmów, audycji przeznaczonych wyłącznie dla wspierających. No i cóż, piszcie nam też w komentarzach oczywiście, o czym byście chcieli usłyszeć. Cześć, trzymajcie się.